Tutaj na stole mam odkurzacz w częściach, wyczyszczony i gotowy właściwie do zmontowania. Włączony, wyłączony, włączony, wyłączony. OK, wyłącznik jest sprawny. Rączka się już bardzo ładnie trzyma. Tak, wydaje mi się, że jest to tam w środku wszystko ładnie wpasowane. No dobra, to możemy włożyć ten silnik. Dotykam do przewodu idącego do wyłącznika. Teraz odkurzacz jest wyłączony. Włączony, wyłączony. No i co, z jednej strony sobie podłączymy te przewody. No to teraz możemy tę kostkę zamontować tutaj w obudowie. OK, to mogę teraz zakładać tutaj tę zewnętrzną pokrywę. U mnie te odkurzacze są już na emeryturze. O, tutaj mogę fajnie regulować mocą odkurzacza. Cześć, ostatnio zrobiło się bardzo gorąco i przyznaję, że miałem dzisiaj wielką ochotę zająć się tą starą maszynką do lodów z Huty Silesia w Rybniku, chyba, przepraszam, z 74 roku. Na pewno to niedługo zrobimy i mam nadzieję, że ona będzie działała, ale wziąłem się teraz za sprzątanie tutaj w warsztacie. Chciałbym dokończyć kilka prac, które czekają już od kilku tygodni. Między innymi bardzo chciałem wreszcie zmontować ten polski odkurzacz Zelmer 01 z 1970 roku z ciekawym silnikiem z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Ten odkurzacz widzieliśmy już niedawno w oddzielnym odcinku. Oglądaliśmy demontaż tego odkurzacza i przede wszystkim oglądaliśmy ten silnik. Dzisiaj chciałbym jeszcze raz króciutko ten silnik wypróbować przed zmontowaniem, ale przede wszystkim chciałbym to wszystko złożyć do kupy, no i móc wreszcie odłożyć ten odkurzacz na półce w kolekcji. Tutaj na stole mam odkurzacz w częściach, wyczyszczony i gotowy właściwie do zmontowania. W poprzednim odcinku, o którym już wspominałem, zajęliśmy się przede wszystkim demontażem tego odkurzacza, a później silnikiem. Silnik jest wyczyszczony, był rozłożony na części, wyczyszczony i potem zmontowany ponownie, ale odkurzacza nie czyściliśmy. Ja tym zająłem się teraz przed rozpoczęciem nagrywania tego odcinka. Postawiłem sobie tutaj na stole taką wanienkę z wodą, wziąłem płyn, wziąłem proszek do oczyszczenia, wziąłem sobie zmywak, no i postarałem się w miarę solidnie te wszystkie elementy wyczyścić. Ten odkurzacz był dosyć zabrudzony, tam trzeba było zwłaszcza przy tych plastikowych pokrywach dość porządnie poszorować. No a później położyłem ten odkurzacz do wyschnięcia. Akurat jest bardzo ładny, ciepły, słoneczny dzień, więc wszystko fantastycznie wyschło. Tym pokrywom, nawiasem mówiąc, dosyć dobrze robi takie leżakowanie na słońcu. Czytałem, że można by je nawet jeszcze wodą utlenioną chyba przetrzeć. Ja ten odkurzacz po zmontowaniu też jeszcze na słońce postawię. Podobno dosyć ładnie rozjaśnia taki wpływ promieni ultrafioletowych, te pożółkłe plastiki. Wydaje mi się, że po, nie wiem, 2-3 godzinach leżenia na słońcu i tak jest już troszeczkę lepiej, w miarę jakoś tam dało się to wyczyścić. Tak samo z tą rączką. Z rączką musiałem troszkę uważać, bo ona, widzę, zaczyna tutaj pękać. To jest chyba taka dosyć częsta przypadłość tych rączek od odkurzaczy Zelmer 01 czy Zelmer 01A. Do czyszczenia nie rozbierałem już tutaj reszty tej rączki, nie wyjmowałem tego wyłącznika, chociaż w zasadzie lepiej byłoby to pewnie zrobić, ale udało się to też dosyć ładnie wyczyścić. Poszedłem trochę na skróty. Jeżeli interesuje Was, jak ten mechanizm jest złożony, to w jednym z poprzednich odcinków o takim zielonym odkurzaczyku Zelmer 01A demontowaliśmy to wszystko, tam jest to wszystko pokazane. Link zamieszczę oczywiście na końcu tego odcinka i w opisie. W opisie zamieszczę zresztą kilka linków do filmów poświęconych właśnie zarówno temu, jak i dwóm innym odkurzaczom Zelmer 01 czy 01A. Dobra, a zanim weźmiemy się za zmontowanie tego odkurzacza, chciałbym na chwileczkę jeszcze te inne części odsunąć na bok i sprawdzić jeszcze raz działanie tego silnika, którym zajmowaliśmy się w całym długim poprzednim odcinku poświęconym temu odkurzaczowi. To jest właśnie silnik z tego odkurzacza. Bardzo się ucieszyłem, jak trafiłem na odkurzacz Zelmer 01 z 70 roku.
bo w tych odkurzaczach, modelach 01 były jeszcze silniki importowane z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, z fabryki VEB Elektrogerätewerk, czyli fabryka urządzeń elektrycznych w miejscowości Zuhl. To jest silnik typu 1004.2/5. Tutaj moc nawet nie jest chyba podana, jest tylko napięcie 220 V, 50 Hz częstotliwość sieci. No i jest data 10/70, czyli październik 70 roku. Tutaj gdzieś jest jeszcze na tym silniku, tutaj wybite 12/70, być może data już w Rzeszowie, w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego, czy właściwie już w zakładach Zelmer, kiedy montowano ten odkurzacz, bo on pochodzi właśnie z grudnia 70 roku. Sprawdziliśmy tutaj szczotki, jeżeli dobrze pamiętam, 5×6 mm i one chyba nawet się jeszcze nadają. W poprzednim odcinku ten silnik rozmontowaliśmy, wyjęliśmy stąd wirnik, wyczyściliśmy ten układ ssący. Tutaj pamiętam, że te turbinki mają takie dosyć mocno już niestety wyrobione te otwory, przez które przechodzi oś i one są teraz, wydaje mi się, dosyć centralnie tutaj założone, ale jeżeli się przesuną, to mogą niestety obcierać tutaj o obudowę. No po prostu trzeba by prawdopodobnie je wymienić. Na razie to tak jako zabytek zostawiłem. Nie wymieniałem tutaj też łożysk, mam wrażenie, że jeszcze oryginalnych z fabryki w Zuhl, bo też chciałem zostawić taki oryginalny silnik. Tak czy inaczej ten odkurzacz będzie tylko eksponatem w kolekcji. No i tutaj był już uszkodzony kondensator przeciwzakłóceniowy Frolit z fabryki we Freibergu. Też pewnie oryginalnie zamontowany jeszcze podczas montażu tego silnika w Zuhl. Ja w tej chwili takich kondensatorów z Frolit, z Freibergu z początku lat 70. nie mam, ale postaram się taki zdobyć i tutaj zamontować. Mógłbym oczywiście jakiś dowolny, nawet współczesny, czy kondensator Silesia z lat 80. tutaj założyć, ale zostawię na razie tak jak jest, bo chciałbym odtworzyć taki kondensator, jaki tutaj oryginalnie montowano. Może, jeżeli nie w Polsce, to może w Niemczech na targu Staroci gdzieś takie kondensatorki przeciwzakłóceniowe znajdę. No dobra, to zobaczmy jeszcze, czy ten silnik tutaj po tych kilku tygodniach od czasu, kiedy się nim zajmowaliśmy, w ogóle będzie działał. Ja na próbę postawiłem ten silniczek w tej gumowej uszczelce, w której on jest zamontowany w obudowie, bo ona się fajnie do takiego testu nadaje, i podłączyłem silnik oczywiście do naszego regulatora napięcia, żeby uruchomić go na znacznie zmniejszonym napięciu. No i zobaczmy, jak to będzie teraz działało. Włączę zasilanie. No i podnoszę delikatnie napięcie. Mam wrażenie, że całkiem fajnie działa ten silniczek. Nawet chyba te łożyska jeszcze nie są takie tragiczne. Także myślę, że możemy go w ten sposób spokojnie w odkurzaczu zamontować. No i mam tutaj ponownie wszystkie elementy odkurzacza na stole. Może zacznę od zmontowania rączki, tylko sprawdzę sobie najpierw miernikiem, czy w ogóle tutaj ten wyłącznik na odkurzaczu działa. Ok, ustawiłem sobie tutaj miernik. Dotknę do jednego przewodu, do drugiego. W tej chwili mamy połączenie, a wyłączmy. Nie mamy. Włączony, wyłączony, włączony, wyłączony. Ok, wyłącznik jest sprawny. Aha, tutaj widzę w jednym miejscu, że tutaj łączenie przewodów nie jest zaizolowane. To zaraz na wszelki wypadek tutaj jeszcze założę termokurczkę, żeby gdzieś ten przewód nie dotknął do obudowy odkurzacza albo do obudowy silnika. Ale mogę spokojnie najpierw założyć tę obudowę rączki. Tutaj ją zahaczam, nasuwam. No i tutaj powinienem ją przykręcić taką niedługą śrubką z takim stożkowatym łebkiem, tylko że widzę, że mam tylko jedną taką śrubkę i teraz przyznaję, że nie jestem pewien, czy jej tutaj w ogóle nie było. Nie pamiętam. Dobra, zaraz będę musiał podobną śrubkę znaleźć. Tutaj od spodu założę nakrętkę, tylko sobie jeszcze taką sprężynującą podkładkę znajdę.
Ok, znalazłem jeszcze jedną taką chyba identyczną śrubkę, nakrętkę do niej i znalazłem takie dwie malutkie sprężynujące podkładki. No to wkładamy sobie tutaj śrubkę, podkładkę, nakrętkę. Zaraz to dokręcę, tak samo tutaj śrubka, podkładka, nakrętka. Dobra, ładnie się nakręca. Tutaj przytrzymam, a tutaj dokręcę. Ok, nie za mocno, żeby ten plastik nie popękał. O. Rączka się już bardzo ładnie trzyma. Teraz sobie wezmę taką podstaweczkę. Postawię ten odkurzacz pionowo. I co? Tutaj miałem tu na to miejsce nałożyć termokurczkę. Dobra. Powinno to już być zabezpieczone. No to teraz tak, wkładam tutaj do środka może najpierw papier preszpanowy. Tutaj tędy będą przez ten otworek przewody wychodziły. Czyli tak, wkładamy papier. Tutaj wyprowadzam sobie przewody. I cała ta komora silnika jest tam ładnie wyłożona. Teraz mogę włożyć tę gumę, w której siedzi silnik odkurzacza. Ok, już się tam ładnie w środku ułożyła. Tak. Tak, wydaje mi się, że jest to tam w środku wszystko ładnie wpasowane. No dobra, to możemy włożyć ten silnik bez kondensatora przeciwzakłóceniowego, ale tak jak mówię, jeszcze się tym kiedyś zajmiemy i kiedyś go uzupełnimy. Ok. Tutaj będzie nałożone jeszcze takie gumowe mocowanie silnika od góry. Tutaj te krótsze przewody, jeden z wyłącznika i jeden idący do silnika, można by zlutować, zaizolować i zostawić tutaj w środku, ale ja je połączę przy pomocy takiej złączki, kostki, bo będzie po prostu później łatwiej ten silnik w razie potrzeby stąd wyjmować. Ops. I tutaj przewód idący do wyłącznika. O, mocno się to trzyma. Te przewody możemy tutaj z boku zostawić połączone. A tutaj nałożymy w takie mocowanie plastikowe i wyprowadzimy te przewody. Jeden idący do wyłącznika, jeden idący do silnika. Tutaj do kostki.
I możemy teraz przykręcić tutaj 4 śruby, które to mocowanie trzymają i dociskają jednocześnie tam silnik w obudowie. O, tutaj jedna śruba nawet widzę, że została w tym mocowaniu, nie zauważyłem. Wyjąłem tylko 3. Przepraszam. I ostatnia 4. śrubka. Położyłem na chwilkę ten odkurzacz. Możemy teraz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Tutaj dotykam do przewodu idącego do uzwojeń silnika. Tutaj dotykam do przewodu idącego do wyłącznika. Teraz odkurzacz jest wyłączony. Włączony. Wyłączony. Włączony. Wyłączony. Wygląda na to, że jest OK, a tutaj na obudowę nigdzie nie ma przejścia prądu. No dobrze, to co? To teraz weźmiemy sobie kostkę przyłączeniową. Patrzę, czy tu żadna śrubka nie wypadła z kostki. Podłączymy z jednej strony te przewody, z drugiej przewód zasilający. Tylko oczywiście musimy przedtem ten przewód przeprowadzić tutaj przez otwór w obudowie, czy tam w pokrywie silnika. O, tutaj mamy też odgiętkę, która będzie wystawała, tu będzie trzymana, ale na razie możemy po prostu ten przewód przeprowadzić. No i co, z jednej strony sobie podłączymy te przewody zasilające. O, teraz się dobrze trzymają. A z drugiej podłączymy wszystko jedno. Tutaj na przykład przewód idący do wyłącznika. A tutaj przewód idący do silnika. No i też się mocno trzyma. Czyli jeszcze króciutki rzut oka na tę kostkę przyłączeniową. Tutaj mamy przewody z przewodu zasilającego. Jeden z nich łączy się z przewodem idącym do uzwojeń silnika. Drugi łączy się z przewodem idącym do wyłącznika. Jeżeli odkurzacz będzie włączony, to tutaj drugim przewodem z wyłącznika będzie doprowadzony prąd do drugiego przewodu idącego do silnika i obwód będzie wtedy zamknięty. No to teraz możemy tę kostkę zamontować tutaj w obudowie. O, ja ją tutaj wciskam i gdzieś tutaj zaraz powinienem mieć taką długą śrubę, którą kostka jest przykręcona do tej plastikowej obudowy. Te przewody się tutaj chyba dobrze ułożyły. Ok. Tutaj nic nie powinno przeszkadzać. No i teraz jeszcze, o, tutaj musimy zablokować w tym miejscu tę odgiętkę. No to jedną z tych śrubek odkręcę, odchylę, tutaj założę tę odgiętkę. Wkładam ponownie śrubkę i muszę to przytrzasnąć. Żeby ciągnąc za przewód tutaj czegoś nie wyrwać. Ok, mocno się to trzyma. Ok, to mogę teraz zakładać tutaj tę zewnętrzną pokrywę. Muszę sobie ładnie wpasować. Tutaj coś mi... Aha, tutaj troszeczkę mi ten przewód przeszkadzał. O, ale już go dopasowałem. W porządku. I co? I mam tutaj jeszcze 2 śruby.
No i wydaje mi się, że tutaj cała ta pokrywa od strony silnika już się ładnie i mocno trzyma. No to teraz zostało nam jeszcze tylko włożyć tutaj worek na kurz i zamknąć tę przednią pokrywę. Ok, worek na kurz został wytrzepany i porządnie odkurzony. O, przepraszam, tak musi być. Powinien być teraz czyściutki. O, przednia pokrywa. Tu zamykam, tu zamykam. Bardzo ładnie się to wszystko trzyma. No to jeszcze jeden test miernikiem na wtyczce. Nic teraz miernik nie pokazuje. Włączę. OK. Wyłączę. Włączę. Wyłączę. Dobra, myślę, że możemy zrobić test tego odkurzacza. Odkurzacz mam też podłączony przez regulator napięcia, żeby oszczędzać jednak ten stary silnik. Uruchomimy go z takim soft startem. Teraz mam mniej więcej tam na 100 kilkadziesiąt voltów pewnie nastawione. Zasilanie jest już włączone. Zobaczmy. O, tutaj mogę fajnie regulować mocą odkurzacza. Fajny dźwięk, kiedy ten silnik już troszkę hamuje, taki gwizd. Bardzo się taki regulator przydaje, choćby właśnie po to, żeby troszkę delikatniej, przy mniejszych obrotach, na mniejszym napięciu takie stare silniki uruchamiać. Potem można to napięcie już podkręcić. Dobra, myślę, że całkiem fajnie działa. Tak jak Wam powiedziałem, nie mam niestety akcesoriów do tego odkurzacza, ale pasuje tutaj praktycznie każdy wąż od odkurzaczy Zelmer, każda ssawka. Może kiedyś uda mi się kupić jakiś taki fabryczny komplet odkurzacz Zelmer 01 czy 01A z akcesoriami, kartonem, no ale w tym przypadku tylko ten odkurzacz i to w takim nie najlepszym stanie, niedziałający, do mnie trafił. Także tak czy inaczej cieszę się, że całkiem fajnie udało się go przywrócić do działania. Aczkolwiek tak jak zawsze podkreślam, u mnie te odkurzacze są już na emeryturze. W zasadzie tylko bardzo okazjonalnie je używam gdzieś do sprzątania w domu czy w samochodzie, czy do jakiejś prezentacji, ale tak naprawdę one nie są na co dzień wykorzystywane. Tutaj już zwinąłem i zabezpieczyłem trytytkami przewód od tego odkurzacza, w ten sposób on nie będzie się mi plątał w kolekcji. Natomiast ten kondensator, który oryginalnie się tutaj znajdował, chowam sobie do worka na kurz. Ja bardzo często jakieś oryginalne, uszkodzone części od odkurzaczy chowam właśnie w workach na kurz. Potem mam je pod ręką, jeżeli chcę coś podobnego znaleźć i porównać z częścią, która znajdowała się tutaj oryginalnie. A na koniec postawiłem tutaj na stole jeszcze jeden odkurzaczyk dla porównania, który chyba widzieliśmy też w pierwszej części, w pierwszym odcinku o tym oglądanym dzisiaj odkurzaczu. Czyli tutaj mamy ten dzisiejszy odkurzacz Zelmer 01 z grudnia 1970 roku. Jeszcze z silnikiem importowanym z NRD. A tutaj mamy odkurzaczyk Zelmer 01A z grudnia 1972 roku, czyli powstały 2 lata później, i w tym odkurzaczu już znajduje się silnik produkcji polskiej, silnik typ 34, produkowany w zakładach Zelmer. W jednym z poprzednich odcinków czytaliśmy też o tych silnikach typ 34, ja już tego teraz nie będę robił, ale na pewno jeszcze przy jakiejś innej okazji, oglądając takie odkurzacze Zelmer 01A, do tych silników typ 34 sobie wrócimy. 2 bardzo fajne urządzenia z troszeczkę innymi silnikami. Bardzo się cieszę, że obydwa znajdują się w kolekcji i że w poszczególnych odcinkach mogliśmy te odkurzacze ze sobą porównać.
A tutaj jeszcze malutka niespodzianka, mam jeszcze jeden, od niedawna mam jeszcze jeden taki odkurzacz Zelmer 01, wiśniowy czy czerwony. On również pochodzi z 1970 roku. Prawdę mówiąc nie wiem z jakiego miesiąca. Tutaj przy tym odkurzaczu w miejscu, gdzie jest numer seryjny, mamy 1270, a tutaj mamy w cudzysłowie klasyczny numer seryjny 20340. Przypuszczam, że ten odkurzacz jest o kilka miesięcy starszy. Powstał gdzieś w ciągu 1970 roku. Zobaczymy to na silniku. I spodziewam się, że w tym czerwonym czy wiśniowym odkurzaczu też znajdziemy jeszcze silnik importowany z NRD, silnik z fabryki w ZUL, ale oczywiście wszystko to zobaczymy. Nie mam w tej chwili pojęcia, czy ten odkurzacz jest sprawny, czy on działa i nie wiem, jaki silnik się w nim znajduje, także myślę, że to będzie też dosyć ciekawy temat jednego z najbliższych odcinków. No i bardzo Wam na koniec dziękuję za wspólny montaż tego odkurzacza Zelmer 01 z 1970 roku. Bardzo fajnie spędzony czas, na dworze jest naprawdę gorąco, jest upał, a tutaj u mnie w warsztacie jest jeszcze całkiem przyjemnie, także w sumie bardzo fajnie się przy tym odkurzaczu pracowało. Przypominam, że odcinek o demontażu tego odkurzacza i o przeglądzie silnika, który się w nim znajdował, znajdziecie również na kanale. Zaraz na końcu zamieszczę link do tego odcinka, też w opisie tego odcinka zamieszczę link. W jednym z poprzednich odcinków znajdziecie też ten odkurzacz Zelmer 01A z 1972 roku z innym silnikiem, z silnikiem typu 34, no a ten odkurzacz Zelmer 01 również z 1970 roku, ale chyba o kilka miesięcy starszy od tego, który dzisiaj montowaliśmy. Ten odkurzacz będzie tematem jednego z najbliższych odcinków i też bardzo się cieszę z możliwości przeglądu tego odkurzacza. Zobaczymy, czy on działa. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz, cześć, do zobaczenia.